Jeżeli wchodzisz na taki film jak ten, to mogę sobie wyobrazić, że jesteś osobą, która dba o siebie, a przynajmniej zaczyna to robić, gdzieś włączać jakieś elementy dbania o siebie, troszczenia się o siebie w swoim własnym życiu. I nie mówię tylko i wyłącznie o formę fizyczną, ale także o zadbanie emocjonalne, psychiczne, psychologiczne, jakkolwiek to nazwiemy. No i co? No i być może spodziewasz się tego, że to ja się o siebie zatroszczę, to spowoduje uczucie ulgi, spokoju wewnętrznego, zrozumienia i radości ze strony innych. No i co? No i okazuje się, że nic z tego nie przychodzi. Albo jak przychodzi, to w o wiele mniejszych rozmiarach niż się tego spodziewałeś lub spodziewałaś. A prawda jest taka, że realia przedstawiają na przykład opór ze strony otoczenia, nie do końca zadowolenie z tego, co robisz i co ta troska o siebie wywołała, niezrozumienie, a na pewno nie oklaski ze strony innych osób. I dochodzisz do wniosku, że po pierwsze, chyba coś ze mną jest nie tak, chyba coś źle robię, albo z tą całą troską o siebie. To miało być takie fajne, gładkie, ładne i przyjemne, a staje się po prostu trudem, więc to chyba w ogóle ten temat jest jakiś pomylony i chyba go zarzucę. Na to zawsze może być czas, na to, żeby zrezygnować, to zawsze można znaleźć moment. Natomiast zanim to się stanie, ja chciałabym Ci dzisiaj uświadomić i pokazać, co tak naprawdę oznacza zatroszczyć się o siebie i czego tak realnie, realistycznie można się spodziewać. I robimy to w jednym celu, żeby po prostu mieć świadomość tego, że może być różnie. Oklaski mogą przyjść i jeżeli przyjdą, naprawdę celebrujmy, bo to jest, świętujmy, bo to jest wielki moment, bardzo, bardzo przyjemny i wart celebracji każdej. Natomiast nie muszą. I co wtedy? No wtedy nie wycofujemy się, nie rezygnujemy z własnej asertywności, czy z gdzieś stawiania jakichś granic, czy po prostu troski, uwagi poświęcania sobie i autoempatii, czy samowspółczucia. Nie rezygnujemy z tego, ale mamy świadomość, że troska o siebie może wywołać pewne fale. To trochę tak jak wrzucamy taki kamyczek do stawu i tam się rozchodzą te fale dookoła. Dobrze jest wiedzieć, jakie to mogą być fale i dobrze wiedzieć, z czym będę miała do czynienia, a nie tkwić przy pewnych mitach, pewnych kłamstwach, pewnych, nie mówię, że to są świadome kłamstwa, ale po prostu gdzieś jakieś przekonania, które nie są blisko rzeczywistości, tylko trochę się oddalają od tej rzeczywistości, a nam się wydaje, że troska o siebie to będzie takie spa dla duszy i umysłu. Może być, ale nie tylko. Jednocześnie do tego spa dla duszy dojdzie coś innego. I dzisiaj przedstawię Ci kilka punktów, jakie są mity. Co nam się wyobraża, że troska o siebie będzie w sobie zawierać, a potem te mity obalę i pokażę Ci, jak będzie rzeczywistość, a ona także będzie bardzo wartościowa i zdrowa i nadal warto w tą troskę o siebie wchodzić. Więc zaczynamy z mitem numer 1. Jak się o siebie zatroszczysz, to Twoje problemy znikną. Zacznij medytować, a stres w pracy zniknie, albo postaw granicę w toksycznej relacji, to ona się naprawi i przestanie być toksyczna. No nie, to jest mit, tak troska o siebie nie działa i wygląda to inaczej. I dlatego też warto sobie zdać z tego sprawę, bo cel ustawiamy inaczej. Czyli to nie chodzi o to, że Twoje problemy mają zniknąć, tylko chodzi o to, że problemy będą, ale Ty gromadzisz coraz więcej zasobów i technik, i strategii, i wiedzy, jak sobie z nimi radzić. A przez to Twoje radzenie jest skuteczniejsze, jest szybsze. Nie czekamy tydzień po jakimś wydarzeniu, trudnej rozmowie na przykład, żeby się o siebie zatroszczyć, ale czekamy 15 minut lub godzinę. I to jest nasz cel. I tak wygląda
realistyczna troska o siebie. Innymi słowy, troska o siebie nie kasuje problemów. To jest trochę tak jak z pogodą, ona nadal będzie taka, która na przykład ci się nie podoba. Jeżeli załóżmy nie lubisz deszczu, to ten deszcz dalej będzie padał. On dalej będzie, może nie dziś, ale może jutro, może za tydzień. On się nie wykasuje z repertuaru pogody. Natomiast jeżeli masz fajne buty, jakieś kalosze i dobry płaszcz przeciwdeszczowy, to naprawdę przez ten deszcz inaczej się idzie. I mniej marzniesz i mniej zmokniesz i lepiej, w lepszym stanie dotrzesz do domu. I właśnie o to chodzi. I to jest bardziej realistyczna wersja troski o siebie w pierwszym punkcie. Przechodzimy do drugiego. Mit numer 2. Jak się o siebie zatroszczysz, to każdego to zachwyci. Fałszywa obietnica troski o siebie brzmi, że jak o siebie zadbam, to wtedy inni to docenią, pogratulują mi i zobaczą trud, jaki w to wkładam i docenią i gdzieś tam mnie poklepią jeszcze po ramieniu. Brutalna prawda jest taka, że osoby, które, nie mówię, że wszyscy, ale osoby, które miały jakieś korzyści z tego, że siebie zaniedbywałaś czy zaniedbywałeś, w momencie, w którym zaczniesz o siebie dbać, wściekną się. Będą niezadowolone, delikatnie mówiąc. A to oznacza, że dostaniesz informację zwrotną, że to z tobą jest coś nie tak. Że twoje stawianie granic to jest wręcz egoizm albo złośliwość, albo twoja agresja. I tego typu przekazy mogą ciebie dosięgnąć. I to niestety jest bardzo trudne do przejścia, zakładając, wierząc, mocno inwestując w mit pod tytułem jak ja się zatroszczę, to inni się zachwycą. Okej, jeżeli masz osoby, które się tym zachwycą, proszę cię, trzymaj się ich jak na magnes, dlatego że to są bardzo, bardzo najwidoczniej wartościowe osoby. Natomiast nie zawsze tak będzie. Tak jak mówiłam, dla niektórych to jest na rękę, że siebie zaniedbujesz. Dlaczego? Dlatego, że to też nie wynika z tego, że ojej, to są na pewno bardzo, bardzo, bardzo toksyczne, okropne osoby, tylko po prostu jeżeli siebie zaniedbujesz, to masz dla nich więcej czasu. A my lubimy, jak nam się poświęca czas. My lubimy, jak nam się poświęca uwagę. W tym momencie, kiedy zaczynasz sobie poświęcać uwagę, no to trochę jej tam uszczuplisz. Co to oznacza? Że ktoś może być niezadowolony. I to jest bardziej realistyczne podejście do troski o siebie i to jest bardziej bez jakichś różowych okularów patrzenie na to, co to znaczy zadbać o siebie. No to jest także to, że znoszę niezadowolenie innych osób. A tutaj otwieramy w ogóle nowe drzwi do nowego pokoju, przestrzeni wielkiej. Jak ty się czujesz, jak znosisz dezaprobatę z drugiej strony? Jak ty się czujesz z tym, że ktoś jest z ciebie niezadowolony albo ktoś, kto ciebie krytykuje? Na ten temat było wiele filmów na tym kanale, więc odsyłam ciebie do nich, bo to jest niesłychanie ważny temat. Ale oczywiście wyobrażam sobie, że może obejrzenie filmów to za mało. Jeżeli tak jest, to zapraszam ciebie na spotkania 1 na 1, bo to też jest w mojej ofercie. Może coś chcesz po prostu przegadać w twoich unikatowych warunkach i okolicznościach. Natomiast na marginesie oczywiście filmy to nie wszystko, spotkanie to nie wszystko, jest jeszcze newsletter. To jest też coś, co robię. Raz w tygodniu wysyłam treści, które oczywiście, że mają wymalowane na czole, daj sobie spokój. Jeżeli czegoś takiego ci potrzeba, zapraszam do zapisu. Przechodzimy do punktu następnego. Mit numer 3. Jak się o siebie zatroszczysz, to będzie to łatwe i przyjemne. Gdzieś sprzedaje nam się taki obrazeczek, że troska o siebie to są jakieś zapachowe świeczki, wanna pełna bulbonków i różnego typu właśnie relaksacyjne swoje codzienne rytuały. Podczas gdy one też wchodzą w definicję troski o siebie, to nie kończą tematu. Na tym się nie zatrzymujemy. Dlatego, że też musimy wejść w rejony, które będą trudniejsze. I to jest naturalne i warto mieć tego świadomość. I to nie wykracza poza definicję troski o siebie, tylko to się zawiera w tej definicji. A co to jest to coś? No to jest cokolwiek, co ma prawo w nas wyzwalać jakieś nieprzyjemne emocje, czyli
Na przykład to są wyrzuty sumienia, kiedy postawisz granicę i wydaje ci się, że jesteś niesłychanie złą osobą, że to powiedziałaś, że komuś powiedziałaś na przykład nie. To jest lęk i funkcjonowanie z nim, razem z nim, kiedy masz podjąć jakieś działania czy wyzwania, które do tej pory gdzieś odwlekałaś lub unikałaś ich zupełnie i kompletnie. No to jest na przykład smutek w przegryzaniu się z faktem, że chociażby dochodzisz do wniosku, że twoja przeszłość wcale nie była taka idealna, twoje dzieciństwo nie było idealne, rodzina, w której się wychowywałaś, może jednak nie aż tak bardzo było cudownie. To wszystko też się zawiera w definicji troski o siebie, a to oznacza, że musimy się przegryźć z jednym faktem. Ma prawo być trudno. To nie są tylko i wyłącznie te świeczki, te wanny i w ogóle co tam jeszcze, nie wiem co, kokardki. Ale to także są momenty trudniejsze, to także są łzy, to także jest złość, to także jest wstyd. I w to też wchodzimy, dlatego że chcemy być całością. My się dobrze czujemy wtedy, kiedy jesteśmy cali. A całość oznacza to, że wchodzę w te przyjemne, relaksacyjne, regeneracyjne rejony, a wchodzę także w te, w których się coś wydatkuje, jakąś energię. Czyli robimy to na przemian. Trochę ładuję tą baterię, trochę coś z niej wyładowuję i robimy to na przemian. I to jest bardziej realistyczne podejście do dbania o siebie. Mit numer 4. Troska o siebie to coś, co robisz po pracy. Jeżeli mamy podejść realistycznie do troski o siebie, musimy założyć, że troska o siebie to nie jest nagroda. To nie jest jakiś luksus, to jest paliwo, które wlewasz do baku. Podobnie jak chcesz gdzieś pojechać i w ogóle poruszać się samochodem, to nie jest tak, że dobra, to ja objeżdżę całą Polskę, a potem gdzieś tam po tej całej podróży, nie wiem kiedy, ale gdzieś tam później zatankuję. No ta podróż tak się nie odbędzie. Gdzieś w środku niej twój samochód, twoje autko powie, okej, dalej nie jedziemy, bo jeździmy już teraz na oparach, musimy zatankować. Podobnie jest z twoim organizmem, podobnie jest z twoim umysłem, z twoim w ogóle jestestwem całym. Co to oznacza? To oznacza, że odpoczywamy zanim poczujesz absolutne wycieńczenie i wymęczenie dzisiejszym dniem czy sytuacją. To oznacza, że robimy przerwy zanim wybuchniesz i powiesz tyle słów, o wiele za dużo w jakiejś konfrontacji, czy kłótni, czy bardzo poważnej rozmowie. To oznacza to, że innymi słowy, chociażby sprowadzając to do fizjologii, bo troska o siebie, skoro ma być cała, no to całościowa, no to też mówmy o ciele, pijesz lub jesz zanim twój organizm będzie postawiony do punktu wielkiego stresu, jakim jest ostateczny jakiś wielki głód lub pragnienie. Czyli jaki z tego jest morał? No taki, że to nie jest coś, co robimy gdzieś kiedyś tam później po pracy i w ogóle po wszystkim. Czyli nadajemy wszystkiemu i wszystkim o wiele większy priorytet niż sobie, tylko to odwracamy i na zasadzie tej na pustym baku daleko nie zajadę. Jeżeli chcę odwiedzić tamto miejsce, tutaj zrobić coś dobrego, tutaj coś zawieźć, a tam podwieźć, to znaczy, że muszę zobaczyć, ile jest paliwa w baku, kontrolować to, monitorować to i dolewać tego paliwa, żeby działać. A nie odwrotnie. To nie jest luksus, to nie jest nagroda na koniec dnia. To jest styl życia. Mit numer 5. Troska o siebie to kolejna rzecz na liście do zrobienia. Troska o siebie to nie jest po prostu kolejny punkt do odhaczenia, czyli dobra, medytacja, pyk, dobra, yoga, to zrobione, kąpiel z pianą, tyk, zrobione i wszystko odhaczamy. No nie w tą stronę. To chcemy czegoś innego. To nie może być w ten sam sposób, w jaki podchodzisz do zadań, do odpowiadania na maile, do gdzieś tam jakichś projektów pracy, do jakichś spotkań, które muszą się odbyć, albo domowych obowiązków. Bardzo często troska o siebie idzie w przeciwnym kierunku. Po to, żeby odpuścić tryb wydajności, wysokiej produktywności i naciskania na siebie. Włączamy tryb
Oczywiście jaki? No daj sobie spokój. Czasami troska o siebie to jest po prostu robienie mniej. Liczenie swojej wydajności rzadziej. Odpuszczanie sobie, dobra, to ja muszę tutaj na baczność po prostu usiąść na tą matę do jogi i robić to i to i to. Troska o siebie to jest także pytanie, czy ja mam na to dzisiaj siłę? To jest pytanie, co mogę dzisiaj odpuścić? Jakie napięcie w ciele lub w umyśle mogę dzisiaj postarać się, spróbować odpuścić? A nie, no to gdzie jeszcze bardziej mogę siebie docisnąć? W rozwoju osobistym jest tak, że on potrafi być kolejnym narzędziem tortur, a nie faktycznym rozwojem. Czyli jeżeli gdzieś łapiesz siebie na tym, że skończysz jedną książkę rozwojową i już od razu wypatrujesz kolejnej i potem kolejnej, albo filmu, czyli oglądasz, dobra, to obejrzę jeszcze sobie o tym i podchodzisz do siebie jak do projektu. W pracy na przykład. Nie, troska o siebie to także umiejętność odpuszczania, akceptacji tego, jak jest tu i teraz. To nie może być tylko i wyłącznie wysoka produktywność, żeby nie powiedzieć toksyczna produktywność 24 godziny na dobę. I mit 6. Troska o siebie to to samo, co pozytywność cały dzień. Kolejne fałszywe przekonanie na temat troski o siebie to jest to, że skoro się o siebie troszczę, skoro tak o siebie dbam, to ja muszę się uśmiechać cały dzień, być w dobrym nastroju i widzieć tylko pozytywne strony mojego życia. No znowu, widzisz wielkie napięcie, jakie to buduje. Musimy zejść na ziemię. A zejście na ziemię polega na tym, w tym temacie troski o siebie, że robimy przestrzeń i miejsce i pozwolenie i akceptację dla wszystkich swoich emocji i stanów i wszystkich swoich twarzy. Czyli i to będzie ta twarz uśmiechnięta i ta, która się właśnie rozbeczała niesłychanie i ten makijaż cały popłynął. I ta twarz, która się zawstydziła i ta twarz, która się zezłościła na kogoś, na kogo ponoć nie wolno się złościć. Musimy znowu objąć całość. Dopiero to poczucie bezpieczeństwa, które dajemy sobie, może w pracy nie zawsze mogę być tylko i wyłącznie sobą. Może w tym związku, w tamtej relacji i tak dalej, w tej okoliczności. Muszę się gdzieś trzymać w jakichś obszarach, troszkę w ryzach. Ale wtedy, kiedy wracam do domu, wtedy, kiedy robię sobie sesję troski o siebie, zapalam sobie światło zielone na wszystko. Wszystko jest dozwolone. Czuję się na tyle, daję sobie poczucie na tyle bezpieczeństwa i zaufania, że pozwalam sobie być pełnią człowieczeństwa, która we mnie jest. A to zawiera w sobie oczywiście elementy pozytywności i tego, że jest super i bombastycznie i entuzjastycznie, ale także te elementy, kiedy po prostu się rozpadam na kawałeczki i sobie pobędę tymi kawałeczkami. Potem się poskładam, zrobię wszystko, co mogę, okażę sobie akceptację i ciepło, które pomagają w zbieraniu się z powrotem do kupy. Ale nie będę sobie robić wyrzutów za to, że się rozsypałam. Tylko okażę sobie wyrozumiałość i powiem sobie, nie zawsze muszę się uśmiechać. I to jest troska o siebie. Daj mi znać w komentarzu, który z tych mitów jest dla ciebie jakimś być może zaskoczeniem, a może masz jakieś kolejne, które gdzieś fruwają w powietrzu i ty to gdzieś tam nabyłaś lub nabyłeś, jak jakieś bakterie czy zarazki, przesiąknąłaś tym i gdzieś to ciebie ugryzło w siedzenie. Warto o tym wiedzieć, warto o tym mówić, warto poszerzać swoją wiedzę po to, żeby ta troska o siebie naprawdę była bardziej realistyczna, bardziej ludzka. I wtedy będzie faktycznie troską. Każde kliknięcie, komentarz, co zostawisz, jakąkolwiek myśl, subskrypcja, to jest wsparcie tego kanału, tego co robię, więc dzięki wielkie za to. Podobnie tak jak wszystkim innym osobom, które wspierają mnie także poprzez inne platformy. Jeżeli tak się stało, że ten film coś wniósł pożytecznego i pomocnego i masz ochotę mnie wesprzeć,
no to są ku temu sposoby. Zostawię je w opisie tego odcinka, a my widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.